Wielu redemptorystów z dumą więc patrzy na te nasze konstytucje. Mało tego, istnieje takie przekonanie, że jest to pierwsze prawodawstwo przedstawione Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia w ramach aggiornamento, czyli odnowy soborowej. Po części jest to prawda, po części jednak jest to fałsz. Copiosa aputeum redemptio. Obfite u Niego odkupienie. To hasło, które pojawiło się u początku naszego zgromadzenia na pierwszym herbie, dziś jest obecne również w pierwszej konstytucji naszego odnowionego prawodawstwa. Konstytucje zastąpiły stare reguły i mają więcej z ducha naszego założyciela, nawet niż pierwotna reguła. Wielu redemptorystów z dumą więc patrzy na te nasze konstytucje. Mało tego, istnieje takie przekonanie, że jest to pierwsze prawodawstwo przedstawione Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia w ramach aggiornamento, czyli odnowy soborowej. Po części jest to prawda, po części jednak jest to fałsz. Otóż nie chodzi o te konstytucje, zatwierdzone ostatecznie w 1982 roku i później po pojawieniu się nowego kodeksu prawa kanonicznego, potwierdzone jeszcze w 1985 roku. Chodzi o konstytucje w zasadzie zapomniane, a wielu w ogóle nieznane. Konstytucje roku 1964. Czym są te konstytucje? Skąd się wzięły? Pozwólmy sobie na mały flash historyczny. Można tylko wspomnieć, że po drodze pojawia się regolamento, które było przyczyną wielkiej tragedii i podziału zgromadzenia, ale także bardzo ważna kapituła w Scifeli w czasach już podziału w 1785 roku, dlatego że ona dorzuciła, i uwaga, nie chodzi o konstytucję, tylko o reguły, czyli prawo podstawowe, umożliwiała dla chętnych podjęcie pracy oświatowej, edukacyjnej, czyli tej, która nie znalazła się w podstawowej regule papieskiej. Te reguły nie zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, bo ta uważała, że jeśli później przyjdzie do połączenia zgromadzenia, do pojednania, reguły nie powinny być inne. Powinna być jakaś baza do pojednania. I tej reguły z Scifeli Stolica Apostolska nie zatwierdziła. Ale święty Klemens, wyjeżdżając z Hyblem na północ, najpierw do Wiednia, a potem do Warszawy, zakładając wspólnotę Benonitów, wyjechał z tymi właśnie regułami. Na podstawie tych reguł opracował później tak zwaną regułę warszawską, która przewidywała, umożliwiała również różnoraką działalność, zwłaszcza że podjęcie działalności misyjnej nie było możliwe. Po wyjaśnieniach ta reguła oczywiście została skorygowana, ale jeszcze ciekawszą regułą jest tak zwana reguła Hofbauera, albo inaczej reguła cesarska, opracowana przez świętego Klemensa wraz z urzędnikami cesarskimi w 1820 roku, na krótko przed pozwoleniem założenia pierwszej wspólnoty przy Maria am Gestade w Wiedniu. Ta reguła jest regułą pastoralną, apostolską. Przewiduje również możliwość podjęcia różnorakiej działalności. I uwaga, to była podstawa zatwierdzenia pierwszej placówki redemptorystów w Wiedniu. Przez parę lat według tej reguły redemptoryści w Wiedniu próbowali żyć. Dopiero później Passera, dokonując pewnego pojednania, ujednolicenia prawodawstwa, przywołał reguły, które obowiązywały w Italii, także z konstytucjami i
Co najgorsze, również z wszystkimi obyczajami, także ascetycznymi, totalnie obcymi światu północnemu, północnoeuropejskiemu. Jednakowoż to uratowało jedność zgromadzenia. Zamknęło jednak drogę, bardzo ważną i chyba potrzebną, do tego, by nasze prawodawstwo, zwłaszcza reguły, odpowiadały duchowi czasu i możliwościom, które znajdują się na konkretnym miejscu. Kolejnym ważnym krokiem na drodze kształtowania naszych reguł i konstytucji była kapituła, jak już wspomniałem, 1855 roku, później poprawiona, jeszcze uzupełniona kolejną ważną kapitułą po 40 latach urzędowania generała Maurona w 1894 roku obejmuje urząd generał Raus. Również jeszcze kapituła uzupełnia nasze prawodawstwo i tak powstaje ta gruba książeczka wydana rok później, w 1895 roku. Przy tej okazji chcielibyśmy sobie uzmysłowić, czym są reguły, a czym są konstytucje, które wówczas pojawiają się w tych naszych dokumentach. Otóż reguły w tym wydaniu zapisane dość rozwlekle, dlatego że są tutaj w oryginalnym języku łacińskim, a także i po włosku, zajmują tylko kilkanaście kartek. Natomiast większość tej książki, pozostawiając na końcu różne aneksy, zestawienia, katalogi, ta większość książki to są właśnie konstytucje. W rozumieniu redemptorystów, kiedy wówczas mówili o regule, mówili o całości, o tym, co stanowiło podstawę naszego zgromadzenia, a więc reguły, ale także konstytucje, które określało sobie zgromadzenie. Ta szczegółowość, ta precyzyjność wyrażeń, doprowadzenie do perfekcji niemal wszystkich potrzebnych przepisów dnia codziennego doprowadziła do wielkiego usztywnienia. Z drugiej strony nasze zgromadzenie w XIX wieku, również od strony prawnej, stanowiło dla Stolicy Apostolskiej dobry przykład i nasze reguły, nasze rozwiązania były poddawane nowo powstającym zgromadzeniom jako dobry przykład. Kolejnym elementem pojawiającym się na drodze kształtowania naszego prawodawstwa to dekrety o ubóstwie. W 1909 roku to usztywnienie naszego prawodawstwa, również nieporozumienia między południem a północą doprowadzają do ostrego sporu o rozumienie ubóstwa w zgromadzeniu. W odpowiedzi na te niesnaski papież Pius X w 1909 roku daje zgromadzeniu dekret, który od tego momentu staje się nierozerwalnie związany z naszym prawodawstwem, jest niezbywalny, nie wolno go usunąć i znajduje się również w naszych nowych konstytucjach. Po ogłoszeniu prawa kanonicznego z 1917 roku, rok później, papież Benedykt XV potwierdza dekret Piusa X i daje drugi dekret uzupełniający tylko o konkretne zmiany podyktowane nowym kodeksem prawa kanonicznego. Wreszcie dochodzi do poważnych już zmian w naszym prawodawstwie na początku XX wieku. Pierwszym powodem zmian dla redemptorystów zawsze będą powody apostolskie, misyjne. Sposób życia, grupy, do których trzeba dotrzeć, to nie są już grupy ubogich mieszkańców wsi, ale przede wszystkim bardzo rozwiniętych miast. Wcześniej redemptoryści, jeszcze w XIX wieku, na początku XX, są takie przykłady historyczne, dumni byli z tego, że dla wierności regule odstępują miejsca, gdzie są robotnicy i potrzeba się nimi zająć po prostu w pracy duszpasterskiej. Amerykańscy redemptoryści, wierni tradycji świętego Jana Nepomucena Neumana, zajmują się szkolnictwem, prowadzą również parafie, to dotyczy również terenów misyjnych. Potrzeba innego sposobu myślenia, no i zapisów w regule, które to umożliwią. Amerykanie w tym czasie, co będzie później miało również swoje odbicie w latach późniejszych, forują
takie nazewnictwo drugi założyciel albo współzałożyciel, mówiąc o świętym Klemensie. Poszukują pewnych wzorców, które dałyby im możliwość potwierdzenia ich misji. A reguły dla redemptorystów do tej pory są niezmienne, święte i niedotykalne. Motorem nadchodzących zmian i zastąpienia starej reguły, czy też starych reguł nowym prawodawstwem, konstytucjami. Tym motorem staje się nowy generał. Ojciec Wilhelm Buys to profesor naszego kolegium w Wittem. Człowiek o szerokich horyzontach, osobiście również odważny, ale nie tak poukładany strukturalnie, by rozpocząć formalnie proces zmian. Po przedwczesnej śmierci ojca Leonarda, generałem w 1954 roku na kapitule zostaje ojciec Wilhelm Goudreau. To Amerykanin z prowincji Baltimore. Pracował wśród mniejszości francuskojęzycznej, pracował również jako misjonarz w Brazylii. Jest człowiekiem praktycznym i człowiekiem gotowym do przejęcia reformy przygotowanej przez poprzednika. Kapituła 1954 roku zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że podjęto na niej decyzję o zmianach prawnych naszego zgromadzenia. Ale w jaki sposób, w jakim kierunku pójść? Otóż jest kilka nakreślonych przez kapitułę kryteriów bardzo ważnych, które trzeba brać pod uwagę. Pierwsze to szczególny charakter zgromadzenia. Do tej pory, zwłaszcza w wykładzie duchowości i prawodawstwa naszego zgromadzenia, dominowało to przekonanie. Jest jeden cel główny i ważny, charakterystyczny dla wszystkich instytutów zakonnych. To jest uświęcenie siebie. Drugi dopiero jest charakterystyczny dla poszczególnych zgromadzeń i zakonów, mianowicie konkretny cel apostolski w naszym przypadku. I on zawsze był na drugim miejscu. Teraz kapituła postanawia, że szczególny charakter zgromadzenia, czyli specyficzne miejsce czy specyficzne powołanie w Kościele, ma być tym elementem decydującym dla reformy naszego prawodawstwa. Druga rzecz to to, co redemptoryści już robią. Pojawia się problem parafii. I tutaj przychodzi rozwiązanie, że na parafię trzeba popatrzeć w sposób misyjny. To znaczy możemy prowadzić, jeśli jest kryterium wysunięcia takiej pracy, prośba o taką pracę wysunięta ze strony Kościoła, jak również musi w tym dominować duch misyjny. Kolejny element to konieczność otwarcia się ku wszystkim możliwym sposobom pracy. Spiritus apertus to pojęcie było obecne na kapitule 54 roku. I wreszcie coś, co dotyczy sposobu życia, mianowicie duch jedności braterskiej pomiędzy ojcami i braćmi. Tak, by nie tworzyć, jak to w wielu innych instytutach, pierwszego, drugiego chóru. Ten duch, to pragnienie, by nasze życie było przykładem miłości braterskiej między ojcami, braćmi, współpracownikami, to już nasze czasy, to już kapituła 54 roku. I wreszcie taki element szczerości życia, ale także szczerości prawnej, żeby nie daj Boże znowu nie popaść w jakiś formalizm prawny. Ten duch prawny musi polegać również na pewnej szczerości, która ma prowadzić, czy prawo ma prowadzić nas naprawdę do misji, a nie do jakiegoś zamykania. Ustalono również, że powstanie dyrektorium duchowe, to znaczy wykład duchowości, jako że same reguły i konstytucje dotychczasowe nie pozwalają na to, żeby wczytać się właściwie, zinterpretować naszą duchowość. Powstają również dwie komisje. Najpierw pod kierunkiem ojca Kerego. Ta komisja zostaje później zastąpiona inną komisją, w której główne skrzypce gra ojciec Edward Wymszel. Dochodzi do kapituły 1963 roku. Trwa 2 miesiące, od 3 lutego do 3 kwietnia. Na początku tej kapituły dochodzi do bardzo ważnego wydarzenia. Otóż owoce pracy komisji ojca Wymszla zostają odesłane i propozycje tutaj zawarte nie będą brane pod uwagę
podobnie jak na początku Soboru Watykańskiego II, ojcowie soborowi odrzucili wypracowane schematy teologiczne. To kapituła ma rozpocząć pracę tworzenia zupełnie nowego prawodawstwa. Stare reguły zostaną zastąpione nowoczesnym tekstem konstytucji, a stare konstytucje zostaną zastąpione statutami kapitularnymi. Chociaż kapituła trwa 2 miesiące, nie jest w stanie dokończyć redakcji konstytucji, naszego odnowionego prawodawstwa. Dlatego zostaje powołana komisja Otto Wiri, 8 mężów. Mają oni za zadanie, po pierwsze, dopracować tekst konstytucji, tak by można było ten tekst przekazać Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia. Po drugie, statuty kapitularne, tak jak wówczas nazywano statuty generalne dla całego zgromadzenia. Wreszcie dyrektorium duchowe oraz podręcznik modlitw oraz kilka innych jeszcze dokumentów. Zabraknie im czasu. Dokonają dzieła najważniejszego. Stworzą tekst konstytucji, które zostaną zatwierdzone 2 lutego 1964 roku na 7 lat ad experimentum, a później po potwierdzeniu w 1971 roku staną się oficjalnie podstawą prawną istnienia naszego zgromadzenia i będą obowiązywać do 1982 roku jako oficjalna podstawa prawna przy zupełnie nowych już konstytucjach. Oto tekst bardzo ważny w naszej historii, dzisiaj zapomniany, a wielu młodym redemptorystom totalnie nieznany. Komisja Otto Wiri zakończy swoją działalność po 3,5 roku, gdy okaże się, że oto za chwileczkę papież Paweł VI opublikuje motu proprio Ecclesiae Sanctae, czyli bardzo szczegółowe i konkretne kryteria i sposoby reformy prawodawstwa zakonnego. Okaże się, że cała ta praca i wysiłek nie tyle, że poszedł na marne, ale trzeba rozpocząć na nowo. Redemptoryści będą już jednak przygotowani, rozgrzani, z pewnym doświadczeniem, by przygotować najpiękniejsze konstytucje roku 1982. Ale to już materiał na inny odcinek i na inne nasze spotkanie. Copiosa Aputeum Redemptio.